Czyli jednak przez cały odcinek zastanawiałem się, czy to jest elektrociepłownia, czy to jest elektrownia. I tak, to jest na bank elektrownia. No to drabinka to jest taka, no jak już wam powiedziałem, że tam zerknę, to zerknę, ale kurde, nie ma co ściemniać, że ja nie lubię takich rzeczy. Ciekawe są tutaj te maszyny. Wydaje mi się, że ktoś zrobił sobie tutaj w tym opuszczonym miejscu składzik po prostu swojej maszynerii. Zastanawiam się, czy w tym budyneczku nikogo nie ma. I co jest jeszcze lepsze, zobaczcie co tutaj jest. Tu są kluczyki. I 3, 2, 1. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. No także siemanko, jestem znowu we Włoszech. Tutaj gdzieś ze mną jest Sietra, Jan i Żądny Przygód. I zobaczcie co znaleźliśmy. No ten teren nie wygląda, powiem szczerze, najlepiej, ale jestem ciekaw co kryje się w tym budynku, bo wygląda to trochę na taki budynek jakiejś elektrowni, coś w tym stylu. Jest chłodnia kominowa, tam dalej jest za tym budynkiem i są tu opuszczone kolejne raz, dwa, 3, 4 budyneczki. Za nimi jest główny punkt zasilania, taki GPZ, gdzie te wszystkie linie średniego napięcia się łączą, więc podejrzewam, że na pewno jest to obiekt, który ma coś związane z prądem. No nie wygląda na jakiś sztos. Powiem szczerze, że krążymy tutaj w okolicy no już kilka dobrych godzin od rana i byliśmy w 6 miejscach i te wszystkie 6 miejsc nie wyglądają najlepiej. Jeszcze momentami tutaj wieje, chociaż i tak ten wiatr nie jest taki jak w Polsce. Okej, są jakieś warsztaciki, jest oświetlenie, no tylko że w tych budynkach widzę, że jest słoma, a nie jakieś tutaj maszynerie. Nie wiem co to może być. Jakieś części w ogóle tutaj, składziki, pełno różnych jakichś elementów. Tutaj jest pokój jakiegoś kierownictwa. Zobaczcie jaki tu był stary telewizor CRT. Jeszcze z przyciskami do przełączania kanałów. To nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda. Szafeczki pracownicze. Może jakieś daty będą? Nie ma szans na daty. No to dopiero pierwszy budyneczek. To jest jakieś w ogóle przejście na część pracowniczą. Kolejne szatnie. Fuj, z tych pajęczyn. Łazienki. I łazienek ciąg dalszy. Raczej przez łazienki dalej się nie da przejść. Tak strzelam. Ten budynek nie był jakiś długi, więc muszę wejść od drugiej strony. Tam w ogóle stoi nasze wynajęte auto. Jeszcze ten duży budynek do pochodzenia. W ogóle widzę, że tam jest jeszcze jakaś suwnica. Ciekawe, czy to też jest ta część. W ogóle w tej chłodni są takie śmieszne drzwi, taka szpareczka. Dzisiaj mówiłem, że za tym budynkiem, że to jest ostatni budynek. Tam jest jeszcze jeden i jeszcze jeden. To jest w ogóle ciekawe, co w nich się kryje. Staram się znaleźć taką drogę, aby nie chodzić po tych błockach. Za chwilę jak wyjdziemy do samochodu, to znów będzie problem. No widać, że ten teren ewidentnie jest adaptowany jako magazyn na słomę. Pewnie dla jakichś okolicznych tutaj, nie wiem, zwierząt i tak dalej. W ogóle jakie dziwne karbowane świetlówki. Nie wiem, dziwią mnie takie. Nie widziałem takich. Karbowane świetlóweczki. Ciekawe. Ale jest za to suwnica, gołębie, start jakichś gratów, w ogóle jakieś telewizory i inny złom. I chyba te oprawy oświetleniowe. Ciekawe co kiedyś było w tym budynku. Raczej bym stawiał na jakieś takie warsztaciki. Tylko po prostu
ktoś je adaptował. W ogóle we Włoszech jest strasznie dużo takich dziwnych tych miejsc, które są wykorzystane, adaptowane na coś innego. I często one z ulicy dosłownie wyglądają jak urbex. Widzicie, mówimy o elektrowni czy jakimś innym podobnym budynku, a mamy tutaj belę z słomy. Bardzo dziwnie. Sietra widzę, idzie tam na górę. No tutaj był pewien jakiś pies na olej opałowy, czy jakiś inny gaz. A tutaj mamy jedno z wejść. No, ewidentnie otwarte od dawna. Jest nawet jakiś czujnik ruchu, który pewnie otwierał te drzwi automatyczne. Ale po drzwiach automatycznych nie ma śladu. Jest zdecydowanie jakaś część biurowa. Bardzo dawno temu zrobiona. Taka konstrukcja bardziej kontenerowa. I tu jest jakaś szafka na dokumenty. I mówiłem o jakichś datach. Więc patrzmy, jaki to jest rok. Kurka wodna. Jest jeszcze faks. Oni chyba nie zrobili sobie daty. Może na stronie tytułowej będzie. Momento. Jest 04. 2004 rok. No to widzicie. To już jest 22 lata. Co, 20? Tak, 22. Ach, no to trochę to stoi. Podejrzewam, że z 10 to jest na pewno opuszczone, jak nie lepiej. Enel, Produzone, termometr i tak dalej. Kurde, nie mam pojęcia, może to jest jakaś firma, co jakieś czujniki temperatury robiła, nie wiem. Musicie wygooglać to po prostu. A my po prostu zobaczyliśmy to jadąc ulicą, nie była to miejscówka, do której jechaliśmy, tylko tak szpraliśmy i podjeżdżaliśmy. Tutaj sobie coś sortowano, może jakieś zamówienia albo coś w tym stylu. Reguliazone. Każda kategoria jest podzielona na 3, więc domyślam się, że może to jakieś były statusy danego zamówienia na dany, nie wiem, produkt. A, i tu się po prostu kończy. Jeszcze zobaczmy, czy tutaj są coś więcej, czy to są tylko takie małe biura. Te same takie biura i szafa pancerna. No, niezbyt miłe warunki pracy. Łazieneczka, jakieś kwiatuszki, druga łazieneczka, jakieś tematy elektryczne, 380 V. A to jest pewnie jakaś klima, czy inna wentylacja. No jak na razie bez rewelacji, no ale niestety urbex taki jest, że jedne obiekty są sztosami, inne po prostu są. Jeszcze nie wiem, czy ten film będę publikować. Może zostanie po prostu tutaj dla wspierających. Wiem, że dawno nie mieliście żadnego świeżego materiału. No ale też naprawdę muszę odpocząć, bo to nie jest moje główne źródło dochodu. Abym co tydzień wrzucał coś nowego. Niestety dojazdy na coraz dalsze trochę drenują ten budżet. Ale tak czy siak dziękuję Wam, że tutaj jesteście. Chciałbym Wam przypomnieć, że mam tam zrobioną grupę taką na Facebooku, do której można dołączyć. Jeżeli reflektujecie Discorda,
To jak najbardziej też można tam zrobić. Tam w ogóle chyba przygotowałem kiedyś takie rangi dla patronów czy coś, ale powiem szczerze, że chyba nikt z Was na tego Discorda, czyli discord. Nie, to było gourbex.pl/discord. Nikt z Was na niego nie próbował dołączać, więc to też jest jedna z tych rzeczy, bo w tych progach macie podane, że jest no oto jakiś tam kontakt ze mną i tak dalej. No i w sumie w momencie, gdy nie próbujecie nigdzie tam dołączyć, tylko tak sobie siedzicie i wisicie, to też mi to trochę zgubiło to, że niektóre odcinki nie są, że tak powiem, dowożone. No to po prostu jak nie korzystacie z tych innych rzeczy, to dość ciężko jest jakiekolwiek zapewnić. Jestem właśnie przed tą chłodnią kominową na terenie tej prawdopodobnie elektrowni, chociaż kurna, no tak nie jestem pewien, czy to jest elektrownia, bo nie ma żadnych kominów, ale ma chłodnię kominową. Może to jest jakaś ciepłownia. I tam nie poszedłem. Będę musiał się jeszcze wrócić. Ale skoro jestem przed samą drabinką, to po prostu do niej wejdę. Nie chcę się poszarpać o te krzaki z kolcami. Akurat te nie mają kolcy, ale te obok miały. Ups. Zobaczcie na to, że tutaj jest taka drewniana konstrukcja. Chłodnia kominowa działa po prostu tak, że są porobione jakieś rurki tam z wodą i tak dalej. Ten ciąg, który tworzy ta betonowa konstrukcja, no po prostu sprawia, że ciepłe powietrze ucieka ku górze. No to drabinka to jest taka, no jak już wam powiedziałem, że tam zerknę to zerknę, ale kurde, nie ma co ściemniać, że ja nie lubię takich rzeczy. Pamiętam na EC2, jak wchodziłem na coś takiego. A, to jest drewniane wszystko. Kurka wodna. Tak. A jak już na to wlazłem, to dobra. Ale nie, powiem, nie czuję się jakoś komfortowo. Wchodzę po jednym stopniu, bo się kurde boję. Okej. No jak widzicie, wygląda naprawdę fajnie, tylko problem w tym, że to jest takie drewniane tutaj. Więc się boję wyprostować, jak mam być szczery. Przykucnę, żeby być bardziej stabilnym. Zobaczcie, jak wygląda wnętrze chłodni kominowej, na którą się wdrapałem. Powiem wam szczerze, wygląda to ładnie. Gorzej jest tym, że to jest wszystko drewniane i nie ma szans po prostu tam wleźć na środek. Dobra, tu jest drabinka. Ja nawet się nie wychylam, bo się kurwa cykam. Nie, dobra, trzeba tych barierek używać, bo więc na moim kanale raczej jakichś rooftopingowych rzeczy, wiecie, żeby się nie spodziewać. Nie wiem, czy się kamera bujała, czy nie. No nie jest na pewno najlepsze ujęcie, bo to nie jest dla mnie. Ja wolę raczej jakieś przyziemne tematy. To może być ciekawe, ma dużo świetlików, może być ładne. A ten biurowiec? Nie mam pojęcia, od czego może być. Raz mówię to biurowiec, raz mówię na to elektrownia. Ale jak zszedłem z tego, czuję się naprawdę dużo lepiej. To jest dla mnie zbyt jakieś takie kurna stresujące. Macie z Sietra Żonnego Przygód, pewnie jeszcze Jana, którzy lubią włazić na takie rzeczy. Ale dobra. Kolejny budynek, dużo większy, również znacznie zniszczony. I ten
GPZ cały, który jest tam chyba za płotem, bo wygląda zdecydowanie lepiej. Wygląda na pewno na odremontowany. Tutaj w ogóle jakaś przyczepa wjechała do środka. Ja myślałem, że ktoś tam chodził, ale to po prostu tak kapie woda. No zobaczcie, no trochę wlazłem wysoko. Jakieś z 8 metrów. O kurczę. Słyszę już gdzieś żonnego przygód na tej klatce schodowej pełnej gratów. Trochę jest do chodzenia. Bardzo trochę. Ale pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to zobaczcie tą budkę telefoniczną. Bardzo klimatyczna budka telefoniczna. Niestety już bez aparatu. Ale mamy jakąś gazetkę. Nie wiem, który to będzie rok. Ale spróbujemy tak, że tak powiem, szybciutko tę informację zdobyć. 50-60, może to no raczej nie strony. Może numer tego numeru. Nie ma tutaj nigdzie daty. No. Jakieś kartony. One wyglądają zdecydowanie nowiej. Jest jeszcze dźwig towarowy. O, też bez żadnych dat. Ciekawe są tutaj te maszyny, bo wydaje mi się, że ktoś zrobił sobie tutaj w tym opuszczonym miejscu składzik po prostu swojej maszynerii rolniczej. Zobaczcie, tu jest jakieś urządzonko, którego nie znam przeznaczenia, może to są brony albo coś w tym stylu. Jakiś zbiornik. Kolejny zestaw tego typu urządzonek. Tutaj rolnicy możecie się wykazać znajomością sprzętu, bo wy pewnie pracujecie na takich rzeczach. A tutaj jest traktor albo ciągnik, jak to woli, z podłączonymi tymi widłami. Można dzięki temu przestawiać te bele słomy. Ciekawe, że tutaj nie ma żadnej fotopułapki czy czegoś. Tak widać, że naprawdę ten budynek jest w masakrycznym stanie. Zresztą zobaczcie, ile tu jest takich pułapek. Tam jest piętro niżej. Są po prostu wielkie dziury w podłodze, prawdopodobnie po jakimś sprzęcie. Aha. I tu są kolejne zalane piętra. A, i tam są takie wielkie wentylatory. To jest ciekawe, kurczę, musimy tam podejść. I zanim tam podejdę, widzę kolejną ciekawostkę. Patrzcie, tam jest kolejny pojazd. Tam jest jeszcze jeden pojazd, jakiś mural. A tutaj zobaczcie, jaka maszyneria stoi. Kolejne jakieś dziwne sprzęty. Ten obiekt jest bardzo dziwny, no bo widać, że to była jakaś hala produkcyjna, jakieś pomieszczenia techniczne, a nagle w tej ruince są zaparkowane różne pojazdy rolnicze. I co jest jeszcze lepsze, zobaczcie, co tutaj jest. Tu są kluczyki. One się normalnie wyciągają i 3, 2, 1. Ford. To jest w ogóle Ford. Różne jakieś bezpieczniki. To jest kolejny poziom. To pewnie była jakaś winda towarowa, czy... Nie, nie była winda towarowa. Bardzo dziwny ten obiekt. Nie spodziewałem się, że tutaj są takie dziwne maszyny. Tutaj są schodki wyżej, ale korci mnie, aby pójść jeszcze w tamtą stronę. Zobaczyć, co kryje tamta część.
Skoro tu widzieliśmy wcześniej te tunele, które są takie, no, dosyć zalane. O, cholera. Kolejny pojazd i zobaczcie na te wentylatory. Jak one są wielkie. Próbuję znaleźć znowu jakąś ścieżkę, aby nie iść środkiem błota. Ale zobaczcie na to. Zobaczcie na to. Nie dość, że to jest ten pojazd, to jeszcze są ogromne wentylatory. Ogromna, naprawdę. Jaki tutaj musiał być ciąg. Ciekawe, jaka instalacja była tutaj poniżej. No bo takie wentylatory naprawdę bardzo dużą ilość powietrza były w stanie przepchnąć, a jest ich tutaj 4, tam kolejne 4, więc już mamy 8 na tej części, a to jeszcze nie wszystko. Tu jest kolejny zestaw 8 wentylatorów i mają numer 113. Ciekawe. Do czego to mogło być? Dobra, wystarczy robienia tych zdjęć. Tutaj są schody jeszcze, dzięki którym można zobaczyć górę tych wentylatorów. No, na pewno tutaj raczej przejdę naokoło z oczywistych względów, chociaż tu widzę, że jest chyba jakaś alejka zrobiona, ale tak. Ups. Ale tak przy okazji, chodząc tutaj, zauważam jeszcze jeden temat. I nie chodzi wcale o ten wielki wentylator, ale o tą działkę obok, na której zauważyłem, że są to takie roboty strażnicze. No, w sensie to taki stojący, można powiedzieć, robotochroniarz, czyli urządzonko z kamerkami dookoła. Więc wygląda na to, że tamtego terenu obok też nic nie pilnuje, tylko że tam chociaż jest jakikolwiek system, który ma o tą ochronę dbać. Ale to prądu musiało wpierdzielać, żeby sobie działać. No ta konstrukcja, no tak, jest trochę nadszarpnięta zębem czasu i widać ten ciągnik w oddali. No. Dobra. Już prawie jestem na górze. O kurde. Oho. Zobaczcie na to. Ale to jest bestia. Czyli z tej strony jest kolejne 8, kolejne 16 takich wentylatorów. To jest po prostu pole wielkich, ogromnych wentylatorów. Ciekawe, czy podobne konstrukcje są w różnych data center, na przykład czy podobne wentylatory tam nie zapewniają chłodzenia różnym serwerom od AI i tym podobnych innych rzeczy. I zobaczcie na to. O, aż muszę zdjąć ten komin, jednocześnie uważać na te wszystkie ścieżki, bo naprawdę jest tu z deka niebezpiecznie. Trochę się bałem wchodząc po tej klatce schodowej, ale z drugiej strony ten widok jest naprawdę ładny i taki nawet dosyć bezpieczny. Są grube mury, żelbet, te ogromne wiatraczki tutaj i widok na ten budynek. No, jest to co najmniej ciekawe i na pewno warte uwiecznienia. Zobaczcie, tyle wentylatorów, linie wysokiego napięcia widoczne w oddali. Zaraz sobie zresztą podejdę tam z ciekawości, żeby to obczaić. Ciekawe, czy są jeszcze jakieś tabliczki na tym, bo naprawdę ten silnik tam pewnie ma jeszcze jakąś przekładnię. Ale czy da się coś tam odczytać z niego? No może jeszcze. No, zdecydowanie nie jest to elektrownia, na pewno wymagało dużo prądu. Po co taka konstrukcja? Zastanawiam się, czy w tym budyneczku nikogo nie ma. Tak sobie podejdziemy, a łatwo zauważyć, że ten główny punkt zasilania, nie wiem, czy wy to widzicie, ale zobaczcie, tam się normalnie
świecą jakieś kontrolki i też jeszcze jest napis 120 kV. Więc podejrzewam, że na terenie tego głównego punktu zasilania, punktu dystrybucyjnego na pewno ktoś tam jest. A jako, że jestem na tym terenie z tymi wentylatorami, no to raczej nie chcę tutaj zbyt długo przybywać, aby po prostu nie spalić całej akcji. Więc idę tam dalej. Także wyobraźcie sobie, jaki to musiało huk generować. Tyle, nie wiem, czy to można liczyć w tonach, ale no ton powietrza, które było przedmuchiwane, było przerzucane przez te wentylatory. Trochę takie masło maślane, ale coś było tych dziur, naprawdę. Mierć na miejscu. Okej. Tutaj jest druga klatka schodowa. Mam taką cichą nadzieję, że będzie cała. Ciekawe, gdzie są chłopaki. Bo wcześniej przez chwilę ich słyszałem, ale no, jako że ten teren jest dosyć spory. Dobra, widzę, że ta klatka schodowa, nie, ona nie ma tam, kurczę, kawałka stopnia. Idę do tej, ta była przynajmniej cała. No, ta wygląda zdecydowanie lepiej, więc spierniczam na dół. Nie wiem, czemu ona też jest taka oberwana. Może tutaj były jakieś większe urządzenia, no bo w sumie coś musiało być, do czegoś te wentylatory musiały służyć. Pewnie tu było jakieś, nie wiem, skraplacze czy coś. No dalej, naprawdę. Będę się cały czas zastanawiał, jakie przeznaczenie miał ten obiekt. No to jest coś, co wypatrzyliśmy po prostu z ulicy, myśląc, że to będzie elektrownia. Chociaż obok jest jakaś elektrownia, ale akurat tam były dwie chłodnie kominowe, z których no z jednej para leciała, więc tamta raczej była czynna. Dobra. Mamy tutaj takie obiekty. Zastanawiam się, czy iść na górę, ale może iść na górę, żeby zobaczyć. No nie, bo ta hala była taka wysoka. Żeby zobaczyć, co tam się dalej kryje. Ta kamera raczej też nie działa, więc mogę ją po prostu z czystym sumieniem zignorować. I ten traktor świeżo zaparkowany. Oho, jest i dronik. Dronik, podejrzewam, że Jana z Project Explorer, czy tam ciemnej strony Poznania. Tam już możecie sobie obczaić obydwa. Ale no, muszę się zmierzyć z tą klatką schodową, aby zobaczyć, co tam na górze. Jak tam sytuacja na górze? Co? Jak tam sytuacja na górze? Ładny widok z góry, ale Tak. na samą taką górę nie da rady wejść. Mhm. Ale i tak jest fajnie. Tak. Jak tam wiatraki? No fajne te wentilatory, takie kurcze, no raczej to nie była elektrownia. Nie wiem, co oni tutaj robili, no To bo musiała być elektrownia, tam był system chłodzenia moim zdaniem. no ale chłodzenia, na gdzie hala turbin i te inne rzeczy. Tutaj. Nie Tutaj, było? a no nie, no byłem kawałek, widziałem, że Na górze. a na samej górze, tak? Nie, tutaj. Tutaj, ten największe pomieszczenie jest wielka ta hala. Tak? Okej. No nie widziałeś jej? No tutaj na parterze chodziłem, ale... Nie, już na górę. A, okej, dobra. Wtedy przejdziesz nawet tą klatką schodową. Czyli jednak to była elektrownia, tak? Okej. No nie wiem. Podobno jest tam jakaś hala. Czyli podobno to była elektrownia. No nie wiem. Wszędzie są marmury. Dźwig towarowy.
Jakieś salki, ale no salki salkami. Zobaczcie ile papierów. Jakieś zbiorniki. Kolejne schematy. No to pomieszczenie jest zdecydowanie za niskie, aby było jakimś pomieszczeniem technologicznym. No, pięter ten budynek ma niemało. Zresztą widzieliście, jak spoglądałem ku górze przez klatkę schodową, która jest tutaj no przeżarta w kawałkach, ale no trochę tego jest. Nie wiem na ile widać, ale nie wygnę się tak do góry do góry nogami. Aha, zobaczcie na to. Tak, korytarze, nic nowego, ale tutaj no tutaj to zaczyna wyglądać jak faktycznie, jak hala turbin. Jest ogromny zegar. Pewnie pokazywał tutaj czas pracy, aby pracownicy wiedzieli, kiedy kończy się ich zmiana. Dzwonek, systemy PEPOSZ. I oświetlenie świetlóweczkami. No faktycznie. Może to i faktycznie była elektrociepłownia. Ale to już jest w stanie takim no łagonalnym. To już sobie ustaliliśmy. I tutaj pewnie gdzieś były różnego rodzaju jakieś tam pompy. A tutaj turbozespoły 2. Czyli podejrzewam, że tutaj stał tutaj właśnie generator. Tutaj był ten cały zespół tych turbin. No i by to pasowało, że tutaj sobie to Okej, dobra. Czyli już chyba rozumiem, jak to działało. Tutaj zapewne był jeden turbozespół, tam był drugi i tutaj w tych mniejszych częściach tu i tam podejrzewam, że może chyba, że to było jako jedno, no bo w sumie to nie jest do końca symetryczne, więc strzelam tak, że tutaj był generator, a tu był ten cały turbozespół. Pytanie, co było dokładnie z tej strony, bo z tego co pamiętam z różnych elektrociepłowni, czy tam elektrowni, no że to nie było aż tak duże. Tylko tutaj z kolei idzie jedna rura, to może ten turbozespół był taki no dosyć galanty. Tutaj są jeszcze jakieś izolatory, no więc zapewne one tutaj transportowały tą energię z generatora i tędy ta para pewnie już pod niskim ciśnieniem opuszczała tą turbinę, a tutaj musiała być część chyba wysokociśnieniowa, jeżeli się nie mylę. To ja oczywiście wszelkich pracowników, no, którzy się znają na rzeczy, zapraszam do dyskusji, no bo no, w technikum elektronicznym nie ma takich rzeczy, a najlepiej jakbym szczerze na spokojnie na żywo widział, że tak powiem, jak działa elektrownia. Nie chodzi mi tutaj na taki popularny obrazek, jak to jest zbudowane, tylko tak faktycznie naocznie, żeby ktoś mi pokazał palcem i oprowadził po takim obiekcie, jeszcze żebym sobie to nagrał na spokojnie, nie jako odcinek, tylko jako taki wykład dla siebie, to wtedy mógłbym bardziej precyzyjnie nazywać te rzeczy. I ja już chyba widzę miejsce, do którego się wybiorę, bo tam jest dużo różnych wskaźników. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to jest miejsce, do którego na pewno zaraz musimy się udać. Tam są chyba w ogóle jakieś wszystkie narzędzia takie podręczne do pewnie przestawiania różnych zaworów. I ten zegar. Naprawdę musiało to fajnie wyglądać. Jestem ciekaw, czy są tutaj jakieś zdjęcia w sieci tego miejsca, bo na ten moment no to wygląda to dosyć smutno. Nie wiem, czy się uda wystabilizować to ujęcie, ale jak się nie spróbuje, to się nie dowiemy. Idziemy do najfajniejszego, moim zdaniem, miejsca w tego typu obiektach. Tam jest jakaś nastawnia. Tutaj są jakieś tam bezpieczniki, inne pierdolki, ale to musi być to.
To musi być to pomieszczenie. Wow. O kurczę blade. No nie, no to jest bez wątpienia, to jest elektrownia. Czyli jednak przez cały odcinek zastanawiałem się, czy to jest elektrociepłownia, czy to jest elektrownia. I tak, to jest na bank elektrownia. No powiem wam szczerze, z zewnątrz było kilka rzeczy, które mnie mocno zastanawiały. I powiem wam szczerze, że chyba jeszcze wszystkiego nie zwiedziłem, a już widzę, że w tej części też jest sporo pomieszczeń. I naprawdę ten obiekt jest dziwny, więc oglądajcie do końca i lecimy z tematem. Jest tutaj mnóstwo różnych kontrolek. Chciałbym przejść to całe, żeby zobaczyć, o co tutaj chodzi. Są wskaźniki częstotliwości, jakieś takie logery, nazwijmy to. Terna Grupo Enel, czyli to jest grupa energetyczna. Okej, to są różniste kierunki. To by tłumaczyło, dlaczego jak byliśmy na tych wentylatorach, to tam był ten główny punkt zasilania. Megawary, megawaty, kilowolty, ampery. No, trochę tego jest. Tutaj pewnie kolejne parametry danego bloku, a tam pewnie drugiego. Czyli to jest tak pewnie symetrycznie. Jeden turbozespół i drugi turbozespół. Chociaż te 2W tu są na dwójkę, tam są na jedynki. Dobra, czyli to by pasowało. Tak, że to jest jedna część, to jest druga i jednym i drugim pulpitem można było sterować jedną z tych sekcji. To jest też cały taki schemat narysowany, tylko że on jest tak zakurzony, nie do tego całego wycierał rękawiczkami po to, żeby mieć uwalone, ale jestem jeszcze ciekaw, gdzie jest kotłownia i obawiam się, nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę na to, że tutaj jest tak widno. I mam takie przeczucie, że te drzwi właśnie prowadziły do kotłowni, której nam po prostu brakuje w tej całej układance, dlatego od początku zastanawiałem się, czy to jest elektrownia, czy to nie jest elektrownia. Wiem, że przez cały ten odcinek będę tak pierdzielił, ale kurczę, nie spodziewałem się połowy elektrowni. No, wiecie, to miejsce zobaczyliśmy po prostu jadąc ulicą do jakiegoś innego miejsca, więc stąd nasze totalne nieprzygotowanie, a przynajmniej moje, może chłopaki się bardziej przygotowali, ale wydaje mi się, że w tych technicznych kwestiach jednak mimo wszystko będę trochę więcej rzeczy tutaj w stanie rozpoznać. O, to jest też jakieś ciekawe urządzonko. Nie wiem, czy to nie jest jakiś może przemiennik częstotliwości albo inna taka mechaniczna przetwornica, czyli macie tutaj po prostu wirnik i na nim jakby dwie cewki. No, dosyć analogowy sposób transformowania, na przykład, nie wiem, stałego na przemienny. Ale no cóż, to jest taki kolejny. Jest to dosyć stary obiekt, jak widać. I te wszystkie różne aparaty też nie wyglądają za młodo. No, to było takie trochę powiedziane masło maślane, ale w międzyczasie, jak tutaj coś mówię, to chciałbym znaleźć jakąkolwiek datę produkcji danego sprzętu, ale to chyba 9.2 tam jest na pewno na jednym z tych wskaźników tutaj, ale czy to 9.2 tyczy się do daty produkcji? No coś. Kurczę, pod nami jest niezła przepaść. Znaczy pode mną przynajmniej, pod wami to raczej nie jest. No, ale na lata 90 to bym nie stawiał, na pewno to jest zdecydowanie starsze. Lata, nie wiem, 70. To prędzej. Siemens. No zobaczcie, jakie stare logo Siemensa. Na pewno, ma to kupę lat. Tu są jakieś papiery. Ale oczywiście bez daty. Czemu ci ludzie nie piszą nigdzie dat? Kurka wodna. Piszcie daty. Tu może będzie. Numer. Oczywiście nie ma. Co jest grane? Dlaczego tu nie ma żadnej daty? Pewnie jest jakiś, kurczę, nie wiem, styczniczek w tym opakowaniu. No proszę Państwa, nie ma dat. Jestem smutny, że to tak wygląda, bo liczyłem, że zaraz tutaj odkryjemy coś.
i się dowiemy. No to jest zdecydowanie, no są pewnie jakieś lata 90. Coś tutaj mamy. Parametrii, power i klawiaturka taka jak do Arduino czasami są. No to dużo więcej jakiejś elektroniki. Może to była część, która zbierała dane z tych wszystkich czujników do postaci cyfrowej. Wcale bym się nie zdziwił, żeby nagle ta szafa była zdecydowanie mniejsza. I tu jest taka tablica modułowa. Już w paru miejscach widziałem coś takiego. To jest tyle fajne, że można po prostu te klipsy sobie wypinać i układać taką tablicę z różnymi tam kontrolkami i przyciskami. No i te wszystkie kabelki się zbiegały na tych takich patch panelach i dalej szły do jakiejś szafy z automatyką. No i to pewnie była ta szafa. I tu były różne moduły PLC, jakieś tam inne bajery, szmery bajery. Już tak upraszczając, żeby się nie zagłębiać w każdy kabelek. RX, TX, to pewnie był jakiś moduł komunikacyjny. Jest jakieś wyjście antenowe. Ciekawe, gdzie to przerzucało te dane. No i niestety. To też jest Siemens, ale już nowsze to urządzonka. No pewnie to są jakieś lata 60., 70. Pewnie ten obiekt. Ale co nie zmienia faktu, że fajne. I to jest ta nowsza tablica, którą przed chwilą Wam od drugiej strony pokazałem. Są po prostu różne statusy. GR1, GR2, czyli pewnie jakaś grupa 3-4 i się wszystko zbiega na szynę. I tu jest jeden transformator, tu zapewne był drugi. G to pewnie generatory. I to by pasowało do tego podejrzenia, że wydawało mi się, że może są dwa na turbozespół. Najwyraźniej tak było. Chociaż to jest w ogóle... od 1 do 4, a tutaj wszystkie. To ostatnia grupa AUL. Czyli po prostu generatory były 4, a turbozespoły były 2. I to chyba byłoby na tyle tych wszystkich dywagacji o tym obiekcie, czyli wiem, że to jest elektrownią. Ale u nas by całą wyburzyli. No chociaż LC2 już za bardzo tej elektrowni nie przypomina, jak się wejdzie do tej stacji. No ja ogólnie już widzę, że chłopaki tam czekają przy samochodzie, także ja będę się z tego miejsca z Wami żegnał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mimo wszystko, mimo tego, że no jak widzicie, ten obiekt jest w stanie dosyć słabym, ale serdecznie Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. I oczywiście dziękuję moim wspierającym i tutaj też wszystkim aktywnym komentującym. Naprawdę mi to pomaga. Wiem, że bywają przerwy na tym kanale. Z góry za nie przepraszam, ale naprawdę robię wiele rzeczy sam. Przy montażu pomaga mi jeszcze tutaj pelerynka, którego czasami widzicie właśnie na ekranie końcowym. Im oczywiście też dziękuję. A ja z tego miejsca, z tego długiego zakończenia żegnam się z Wami. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Także cześć. Dobra, nara!